Czy to jest dobry moment na wejście w mieszkania inwestycyjne pod wynajem? Jakie teraz średnie stopy wzrostu? Jak dobrać odpowiedniego najemcę? Jak go zweryfikować? Jak go sprawdzić? To jest największy błąd, który popełniają wynajmujący. Co zrobić, gdy najemca przestaje płacić? Czy są jakieś w Polsce realne narzędzia? To jakie są sposoby na szybkie albo skuteczne wynajęcie? Jakbyś wymienił takie elementy dobrego ogłoszenia, które powinny się według Ciebie znaleźć, takie wzorcowe. Rynek obecnie, jak on wygląda? To jest rynek właściciela czy rynek najemcy? To aż bije trochę po oczach, jak mało Polaków teraz wynajmuje mieszkania. Jakie są teraz tendencje właśnie z kolei w stawkach i jak prognozujesz je na ten rok? A lepiej skupić się na najmie krótkoterminowym czy długoterminowym? Ale przede wszystkim już nie IKEA. A sprawdzone sposoby na znalezienie dobrego najemcy, rzetelnego. Czy jest różnica między polskim najemcą a zagranicznym? A jak sobie radzisz z pustostanami? Jak minimalizujesz ten okres? Okej, a od czego zacząć inwestowanie w mieszkanie na wynajem? Gdybym teraz chciał kupić mieszkanie, jak byś mnie przeprowadził, jak byś mi podpowiedział w tym procesie? Przez każde nie do końca obejrzane wideo na YouTubie coraz bardziej płowieje zorza polarna. Nie możemy do tego dopuścić. Jeśli nie masz teraz czasu, zapisz sobie ten film na później. Zorza coraz bardziej blaknie. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj z nami Borysław Pasierbski, ekspert od zarządzania najmem z 10-letnim stażem, współwłaściciel, współzałożyciel firmy Home2. Cześć Borysław. Cześć Pawle, dzień dobry. Dzisiaj pogadamy sobie o najmie. Od strony trochę konsumenckiej, ale też i od strony przedsiębiorcy, który się tym zajmuje, od strony inwestora. Ten rynek obecnie, jak on wygląda? To jest rynek właściciela czy rynek najemcy? Ja bym powiedział, że bezsprzecznie najemcy obecnie. Jesteśmy po tragicznym kwartale zeszłego roku, gdzieś powoli zaczyna się odbicie, natomiast cały czas jednak to najemcy będą dyktować nam warunki, które mieszkania będą schodzić w pierwszej kolejności. A mówisz tragiczne, czyli jakbyś mógł to porównać albo na liczbach, albo procentowo? Jest to, ja nie widziałem takiego kwartału w przeciągu swojej kariery w nieruchomościach i to naprawdę gdzieś od października do końca roku zwyczajnie siadło, padło i nie było zainteresowania. Także z czym to było związane? Demografia. Głównie demografia, już mniejsza liczba studentów, ale też mniejsza liczba cudzoziemców, którzy zaczęli się przenosić do innych krajów i odpływać z naszego rynku i to siłą rzeczy spowodowało, że mamy więcej pustostanów, które się przekładają też na większą konkurencję. Czyli też większa konkurencja, tak? Coraz ciaśniej jest na rynku? Coraz ciaśniej, no trzeba już się wyróżniać jakimiś innymi elementami, aniżeli tylko tym, że ma się dwupokojowe mieszkanie w dobrej lokalizacji, tak? To już musi być jeszcze coś ekstra, co by to podbiło i wyróżniło spośród innych ofert. To jak się właśnie można wyróżnić? Standard, wyposażenie. Już coraz częściej też dostrzegam postępującą taką nową zmianę i wprowadzenie chociażby klimatyzacji do mieszkań. Tak jak jeszcze powiedzmy 8-9 lat temu to zmywarka była takim elementem wow, ekstra, super. Dzisiaj jest to zupełna norma. Tak, teraz powolutku chyba zaczynamy dojrzewać do tego, że ta klimatyzacja może być takim wyróżnikiem oferty spośród innych. Ale przede wszystkim już nie IKEA. Nie taka IKEA standardowa, już bynajmniej nie te takie babciowe meble, które po prostu widziały To co teraz właśnie jest w standardzie? Ja bym to nazwał IKEA Plus, czyli coś troszkę więcej, no bo IKEA siłą rzeczy ona jest fajna, tania, teoretycznie łatwo się skręca. Kto skręcał, ten wie, jak łatwo. Natomiast no, część tych mebli powinna być jednak w wyższym standardzie, szczególnie jeżeli mówimy o kuchni czy o łazience, to jednak standard tego wykończenia powinien coś dawać od siebie i to wtedy bardziej przyciąga tych potencjalnych najemców. Okej, a coś jeszcze z wyposażenia? Bo ta klimatyzacja to jest dość ciekawe, co mówisz właśnie. A w ogóle jaki jest koszt założenia klimatyzacji w takim mieszkaniu? Wiesz co, to zależy chyba od jednostki. Ostatnio w taką jednostkę, którą zakładaliśmy chyba, ale to z 1,5 roku temu, pamiętam taki deal, to było chyba 5 000. I to nie jest tak, że możemy za to więcej wziąć, tylko po prostu możemy szybciej wynająć. To My już ten podbijamy etap. jeszcze cenę, bo tam, gdzie jest klimatyzacja, to cały czas jednak mimo wszystko jest to nieruchomość inna. I to jest jednak wyższy standard, szczególnie teraz, że w lato w Polsce mamy coraz cieplej, no i ona się przydaje. Także gdzieś tak z 2-3 stówki można na pewno podbić. A jaką widzisz zmianę w profilu klienta, najemcy? Dużo więcej obcokrajowców na pewno mamy. Jest, aż bije trochę po oczach, jak mało Polaków teraz wynajmuje mieszkania, co nie znaczy, że ich nie ma. Natomiast faktycznie po rynku poruszają się z reguły osoby z krajów ościennych, ale też dalszych i to widać na pierwszy rzut oka. A jakie są
najnowsze trendy w preferencjach najemców? Czy widzisz, że coś przeważa, czegoś oczekują? Mówiliśmy o tej klimatyzacji, ale może coś jeszcze tam jest. To zależy od której grupy, tak na dobrą sprawę, o której grupie rozmawiamy, bo młode pary to oczywiście będą szukać mieszkań dwupokojowych i im mniejsze, tym lepsze, bo oczywiście pod warunkiem, że jeszcze wciąż funkcjonalne i nie jest to kurnik, bo i takie są małe mieszkania, które no niekoniecznie służą takiej parze przynajmniej, czy dwójce osób. Natomiast też dobrze się wynajmują mieszkania większe, 3-4 pokojowe, bo szczególnie obcokrajowcy ze wschodu też przyjeżdżają tutaj rodzinami i oni potrzebują po prostu większej przestrzeni, tak? Te pary czy single poszukują trochę mniejszej przestrzeni, bo opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości są siłą rzeczy niższe. Natomiast no tam, gdzie już mówimy o rodzinie z dziećmi, no to siłą rzeczy ta powierzchnia mieszkania musi być odpowiednia i te opłaty trochę schodzą na drugi plan, ale jednocześnie też wpływają na wysokość samego czynszu najmu dla właściciela, czyli to tak troszkę mniej więcej zaczyna zjadać ten przychód bezpośredni właściciela, który to mieszkanie wynajmuje. Tu cały czas poruszamy się w temacie wynajmu. W jakich miastach, powiedz jeszcze, Ty operujesz? Szczecin, Poznań, Łódź i Warszawa na ten moment. To żebyśmy też mieli taki kontekst, o jakich rynkach mówimy. Śledzimy całą Polskę obecnie. Okej, czyli te rzeczy, o których mówisz, to będą też dotyczyły całości rynku? Moje doświadczenie będzie skupiało się przede wszystkim na Warszawie. Jeżeli chodzi o Poznań, Szczecin i Łódź, to mogę się tutaj wspomagać doświadczeniami moich kolegów i koleżanek z pracy. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś trendy czynszowe, to śledzimy to akurat w całej Polsce. Od zeszłego roku mamy swoje autorskie narzędzie, które to bada każdego tygodnia. I tutaj po prostu mogę się opierać na całej Polsce. Dobra, to właśnie przejdźmy do tych czynszów, do tych stawek. Jakie są teraz tendencje właśnie z kolei w stawkach i jak prognozujesz je na ten rok? Myślę, że mocno wyhamowaliśmy pod koniec zeszłego roku i teraz jesteśmy na takim etapie stabilizacji. Ja dzisiaj rano nawet zaglądałem, jak to wyglądało rok temu. Różnica jest niewielka in plus, dosłownie o kilkadziesiąt złotych, jeżeli byśmy tak statystycznie przyjmowali nieruchomości. Na obszarze oczywiście całej Polski. Natomiast nie spodziewam się, żebyśmy poszli w górę dalej. Czyli ja bym się spodziewał raczej stabilizacji, może ewentualnych korekt, ale też lokalnie i to w zależności od charakteru i specyfiki konkretnej nieruchomości i konkretnej lokalizacji. Natomiast nie spodziewałbym się, żebyśmy szli w górę, bo siłą rzeczy rynek, czy wysyp ofert na rynku jest znacznie większy. Zobaczymy, co się będzie działo z wynajmem krótkoterminowym też niedługo. I to też będzie powodowało, że tych nieruchomości do wyboru będzie więcej, a jednocześnie mierzymy się z odpływem obcokrajowców. A czy ta sytuacja, w której znalazły się osoby chcące zakupić swoje pierwsze mieszkanie, ona nie poprawia tego rynku najmu? Teoretycznie powinna, tylko że teraz stawki są też na tyle wysokie i koszty w ogóle utrzymania tych nieruchomości są tak wysokie, że część ludzi może się po prostu wstrzymywać. I ja sam jestem ciekaw, jak wyjdą nowe badania, ile teraz gniezdowników mamy w kraju, bo to faktycznie... No właśnie miałem pytać, gdzie ci ludzie się brakuje mi podziewają. trochę tych ludzi, takich polskich, rdzennych Polaków, którzy po prostu wcześniej byli naturalnym klientem, tak, mieszkań na wynajem, a teraz jest ich zdecydowanie mniej. Okay. Według badań, które czytałem ostatnio, 28% chyba Polaków zamierza kupić mieszkanie w przeciągu najbliższych 5 lat. Także to też nie jest dużo. No i pytanie, co z resztą, tak? Teoretycznie powinna się ta grupa pojawić na rynku wynajmu, natomiast na ten moment jeszcze jej nie widzimy. Czyli wygląda na to, jakby wrócili do właśnie gniazd rodzinnych i być może zbierali na... Może tak być, aczkolwiek też społeczeństwo się bogaci. Może rodzice też kupują. Trochę postraszyłeś, że jest ciasno na rynku, tych mieszkań przybywa, klientów ubywa. Czy to jest dobry moment na wejście w mieszkania inwestycyjne pod wynajem? Wiesz co, to zależy, co chcesz osiągnąć. Bo jeżeli wymarzyłeś sobie 10% stopę zwrotu, to przepraszam Cię, ale no zapomnij. To już jakie teraz są średnie stopy zwrotu? Jakbyś to uśrednił, wiadomo, że to będzie zależne od miasta, od lokalu. Jeżeli zrobisz to dobrze i nie popełnisz błędów, myślę, że 5-6% jest realne. Ale to też naprawdę zależy od specyfiki i to trzeba bardzo mocno przemyśleć, gdzie się w co chce wejść. Dzisiaj większe stopy zwrotu można uzyskać w tych miastach powiatowych bardziej, aniżeli wojewódzkich.
wojewódzkich. Czyli warto, ale trzeba bardziej wyselekcjonować te mieszkania? Zdecydowanie tak, trzeba mieć pomysł na to, tak? I trzeba to robić z głową, a nie tyle iść za głosem serca, czy za radą po prostu kolegów, czy rodziny. Kupiłem mieszkanie tu, to ja zaraz też kupię zaraz tam, bo ta sama inwestycja, fajny deweloper. Moim zdaniem w ogóle inwestycja w nieruchomości zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo to jest majątek trwały, który będzie na Ciebie pracować. Pod warunkiem, że wojna nie wkroczy do naszego kraju, to te nieruchomości będą cały czas pracowały na siebie, one będą zyskiwać na wartości. No i będą też zarabiać, przynosząc czynsze. Natomiast to już nie jest ten czas, kiedy się zarabiało po 10% stopy zwrotu. Dzisiaj 6% to jest naprawdę fajny wynik. Czyli to bardziej teraz sposób na zaparkowanie pieniędzy, aniżeli na Myślę, pomnażanie że tak. zysków. A lepiej skupić się na najmie krótkoterminowym czy długoterminowym? Znowu, to pytanie jest takie, jaki masz na to plan? Bo jeżeli masz czas, żeby latać za krótkim terminem, to myślę, że pod warunkiem, że jest to dobra lokalizacja, dobry standard, to możesz zarobić więcej. Natomiast jeżeli nie masz na to czasu, to koniecznie musisz zatrudnić firmę zarządzającą najmem, a koszty obsługi krótkiego terminu są zdecydowanie wyższe niż długiego terminu. I to trzeba wszystko policzyć. Ja, patrząc na krótki najem, traktuję go jako taką bardziej inwestycje w akcje, aniżeli obligacje, tak? Bo tam nie mamy konstans, nie mamy większej takiej pewności co do tych wpływów, które będziemy uzyskiwać. Przy długim najmie jest to po prostu prostsze, no bo te umowy są co do zasady zawierane na rok i tam można prowadzić jakąś predykcję, tak? No, przy krótkim terminie różnie może być. Ale gdybym właśnie chciał kupić mieszkanie inwestycyjne i oddać je w zarządzanie, to polecałbyś bardziej krótki czy długi najem? Czy Ja się zajmuję długim, także ja zachęcam Cię do długiego. Natomiast nie zamierzam nikogo odwodzić od krótkiego terminu. Tak? Dzisiaj jest atmosfera taka, a nie inna, że ten krótki najem pojawił się gdzieś tam na tapecie. Natomiast to cały czas może być fajna inwestycja i fajny zarobek. I teraz jeszcze wchodzą zmiany w przepisach dotyczące najmu krótkoterminowego. Czy to potrzebne przepisy, czy niepotrzebne przeregulowanie kolejne? Mocno nie siedzę w tym krótkim terminie, natomiast z tego co wiem, to mówi się o rejestracji, mówi się o zgodzie też wspólnot mieszkaniowych na to, żeby w ogóle taki wynajem krótkoterminowy był dopuszczalny w budynku i z tego co słyszę, to też przewiduje się zrównanie przepisów bezpieczeństwa do tych przepisów hotelowych. I ja co do zasady nie jestem zwolennikiem regulacji albo nadregulowywania czegokolwiek, bo to jednak wiąże ręce. Natomiast sam pomysł zarejestrowania takiego krótkiego terminu wydaje mi się sensowny i to nawet mówię pod kątem tego, jakie są nadużycia na tym rynku. Czyli ktoś wynajmuje mieszkanie na krótki termin, później umawia prezentację tego mieszkania, oferując się jako wynajmujący, pobierając opłaty rezerwacyjne i znikają. No i to jest oczywiście patologia, ale przynajmniej ta rejestracja tych nieruchomości mogłaby na pewno to ukrócić. Co do reszty, to jest bardzo dyskusyjna sprawa, bo zgoda wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli byłaby potrzebna do prowadzenia krótkiego terminu, to Paweł, która wspólnota się na to zgodzi? Ciężko mi to sobie wyobrazić, chyba że to będzie jakaś inwestycja stricte pod jakieś apart-hotele. Powstanie, tak, pod to. Natomiast w przeciwnym wypadku bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś na to wyraził zgodę. A to też jest wkraczanie w prawo własności. I tu już mierzymy się z jednej strony z zasadami współżycia społecznego, ale też z prawem własności, które mi przysługuje jako właścicielowi takiego mieszkania i powinienem mieć prawo wykorzystywać go jak chcę. Możemy w Polsce spodziewać się coraz więcej inwestycji przeznaczonych właśnie pod wynajem, czyli wchodzą fundusze, wykupują albo gotowe inwestycje, albo budują specjalnie. Spodziewam się, że tak i to będzie postępować wraz z czasem. Natomiast jesteśmy na bardzo wczesnym początku tej drogi. Dzisiaj chyba tych jednostek wybudowanych przez fundusze jest około 19 000. Chyba do 2028 roku planowane jest 60 000. To jest dalej kropla w morzu. Biorąc pod uwagę, że wynajem w tym kraju to jest jakieś pewnie 1,6, 1,8 miliona mieszkań, no to 60 000 to jest naprawdę delikatny wycinek. Ale faktycznie te inwestycje się pojawiają, będą się pojawiać i to też jest fajne i budujące, bo zmienia się standard. I profesjonalizacja rynku, jaka za tym idzie, po prostu będzie nas prowadziła w tą lepszą stronę, gdzie na chwilę obecną cały czas, mimo że firm zarządzających najmem jest coraz więcej, to jest to wolna amerykanka, bo osoby prywatne robią to po prostu po swojemu
i każdy robi to inaczej. Ale to nie jest dla Ciebie zagrożenie? Konkurencja, nie boisz się? Raczej się tego nie boję, bo fundusze funduszami i one oczywiście wykroją swój kawał rynku, natomiast my tutaj mamy te mieszkania rozproszone i te mieszkania zostaną. One nie zostaną nagle wchłonięte przez fundusze inwestycyjne i nie będą jednostkowo wykupowane. Także tu będziemy mieli dwie nogi, tak? Z jednej strony najem instytucjonalny, z drugiej strony ten najem prywatny, który cały czas też będzie funkcjonować do czasu, aż po prostu struktura się totalnie nie zmieni, ale to jest kwestia naprawdę więcej niż 10 lat. Okej, czyli na razie jeszcze nie ma się czego obawiać, że przejmą wielkie fundusze, wszystkie mieszkania Tego bym z się nie rynku, obawiał. wessą i narzucą ceny. Nie, w to bym nie szedł, tym bardziej, że jak fundusze inwestują, to budują jeden budynek, dwa budynki, whatever. I to jest nasycenie... I wydają do rynku, a nie ściągają z niego. Dokładnie tak, a te jednostkowe mieszkania cały czas gdzieś tam zostają, tak? I one nie będą wykupowane właśnie tak pojedynczo przez te fundusze, To bo to nie ma logistycznie im się nie sensu. opłaca. Otóż tak. A mieszkań na wynajem będzie coraz więcej na rynku, czy coraz mniej, jak Ci się wydaje? Spodziewam się, że będzie ich coraz więcej, no bo deweloperzy cały czas budują i część osób, moim zdaniem słusznie, też inwestuje w te nieruchomości. Natomiast no, zobaczymy, jaki też będzie popyt, tak? No bo z jednej strony demografia działa nieubłagalnie i nam się społeczeństwo cały czas zmniejsza, czy mamy mniejszą liczbę obywateli. Ale też pytanie, jak będzie działała migracja, bo bez tego tak na dobrą sprawę gospodarka siądzie. A myślisz, że w najbliższym tym czasie, tym 2025 całym roku, ludzi będzie stać na kredyty, żeby tłumnie kupowali mieszkania, czy raczej to będzie tendencja szła w stronę wynajmu? Myślę, że będzie szła w stronę wynajmu. To cały czas oczekujemy jakichś ruchów z NBP-u i jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Natomiast no, z tego, co widzimy, to cały czas utrzymuje się to na tym samym poziomie od paru miesięcy. I ja bym się spodziewał czegoś prawdopodobnie na wiosnę, ale to jest tylko moje gdybanie, nie poparte żadnymi informacjami wewnętrznymi. Są wybory, to jakby doświadczenie przemawia. Tylko że tutaj akurat prezes NBP-u nie jest z tej partii, która by chciała je wygrać pewnie, znaczy, albo inaczej, każda partia chce je wygrać, tak? Ale obawiam się, że tutaj nie będzie dużego przełożenia, jeżeli chodzi o kwestię wyborów. Wszystko może być, to już jest kamikadze. Tam Ja już go zostawiam. Tak, niech decyduje, co decyduje, natomiast póki nam się te stopy nie obniżą, to ciężko będzie o to, żeby tak duża grupa osób mogła się zdecydować na zakup własnego mieszkania, bo te ceny są wysokie, to trzeba przyznać. A myślisz, że deweloperzy zaczną budować coraz więcej pod wynajem, czy jednak pod sprzedaż? Tendencje widać, że tych bloków coraz więcej się pojawia się, tak. Natomiast wiesz co, moim zdaniem będą takie przypadki, że faktycznie deweloperzy będą szli też w PRS-y i będą budowali mieszkania, bloki w ogóle całe na wynajem, natomiast cały czas marżowo bardziej się opłaca sprzedać. Także póki rynek nie wymusi na nich innego rozwiązania, to jest to po prostu bardziej opłacalne, żeby budować i sprzedawać, aniżeli trzymać to we własnych zasobach i później tym zarządzać jeszcze. A jak sytuacja gospodarcza, rosnące koszty przekłada się na wynajem? Czy to widać w preferencjach klientów, że wynajmują na przykład mniejsze jednostki albo bardziej się targują? Jeżeli chodzi o targowanie, to bardzo różnie. Ja co do zasady się nie targuję. Mam taką zasadę, że wiem, jakie ceny są adekwatne za konkretne mieszkania i przedstawiam tą ofertę i wynajmuję. Także nie mam potrzeby negocjowania stawek, natomiast faktem jest, że mniejsze mieszkania mają mniejsze obciążenia opłat eksploatacyjnych do wspólnoty czy też spółdzielni. Z powierzchnią mieszkania jest wprost skorelowany koszt ogrzewania, który z tego, co przynajmniej widać w tych opłatach do zarządców, dominuje jako taki czynnik bardzo wyrazisty, tak? Także im mniejsze mieszkanie, mniejsza powierzchnia, siłą rzeczy mniej trzeba za nie zapłacić, jeżeli chodzi o utrzymanie i to faktycznie widać, że te mieszkania mniejsze cieszą się większym zainteresowaniem, bo po prostu mają mniejsze czynsze. A bierzesz do oferty mieszkania duże? Czy raczej unikasz, żeby właśnie nie było problemu z zastojem? Nie, wiesz, każde mieszkanie znajdzie swojego lokatora. Tak? Pytanie, ile czasu to teraz zajmie. No bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, te mieszkania 3-4 pokojowe też są wynajmowane i to nawet dużo szybciej czasami niż mieszkanie dwupokojowe, bo jest ich zwyczajnie mniej na rynku. Tak? To jest kwestia tylko dopasowania
oferty i wysokości czynszu brutto wraz z opłatami do aktualnych oczekiwań i sytuacji na rynku. Mówiłeś, że Ty swoje wynajmujesz, w sensie te, które masz w ofercie. To jakie są sposoby na szybkie albo skuteczne wynajęcie? Co, nie ma żadnej złotej różdżki, która by pozwoliła Ci ubiec wszystkich i po prostu wynająć mieszkanie szybciej. No, robisz te same ruchy, z których się korzysta standardowo, tak bym to powiedział, tak? Ale przede wszystkim, jeżeli dobrze przygotujesz mieszkanie, będzie ono wysprzątane, a nie tylko pobieżnie przejechane szmatką, będzie w dobrym standardzie, w dobrej lokalizacji i nie przestrzelisz z ceną, to ją się wynajmie. A sprawdzone sposoby na znalezienie dobrego najemcy, rzetelnego? Ja zawsze zaczynam od ogłoszenia, wiesz, i od dobrych zdjęć, bo wrzucenie ogłoszenia to nie jest tylko mieszkanie w fajnej lokalizacji 3400. Wypadałoby jednak coś więcej dać od siebie, tak? Dobre zdjęcia przemawiają już do Ciebie i do Twojej wyobraźni. Jeżeli jeszcze używasz homestagingu, to możesz trochę więcej historii w takich zdjęciach przemycić. Jak tworzysz w ogóle ogłoszenie, no to napisz, do kogo je kierujesz. Czy jest to mieszkanie dla pary, dla singla, czy dla 5 osób. Czyli jakbyśmy mieli taką ścieżkę przejść, to etap pierwszy to jest dobre zbriefowanie, ukryte zbriefowanie tego najemcy ogłoszeniem, tak? Czyli tam profilujemy go najpierw. Profilujesz go z jednej strony, bo to Ci daje możliwość już wstępnej weryfikacji, ale jednocześnie też zaczynasz pobudzać zmysły, bo ogłoszenie to jest Twoje narzędzie i Twój oręż, żeby skorzystać z języka korzyści i opowiedzieć historię, która tkwi w tym mieszkaniu. Nie bójmy się używać przymiotników, epitetów, piękne, słoneczne, ciepłe. Tego można użyć naprawdę dużo, ale coś musi za tym się kryć. I mam nadzieję, że to nie zostanie potraktowane seksistowsko, ale to, gdzie mieszkamy, nie decyduje ani ja, ani Ty, tylko kobiety. Nam ważne, żeby nie padało na głowę. I jest warunek spełniony, jest w porządku, pasuje mi, kochanie. Jeżeli chodzi o kobiety, no to do nich przeważnie, ale to też nie chciałbym generalizować, tak? Język korzyści bardziej przemówi, no bo jeżeli zaczniemy się wgłębiać w to ogłoszenie, będziemy wiedzieli, gdzie się znajduje to mieszkanie i podajemy ulicę. Nie wiem, dlaczego ludzie cały czas się boją podawania adresu. Ja nie mówię o podawaniu numeru mieszkania, żeby ktoś może niekoniecznie pukał nam z ulicy, czy jest jeszcze aktualne. Ale adres, fajne zdjęcia, dla kogo jest przeznaczone, w jakim jest standardzie, w co jest wyposażone i później powiedzieć, że ta zmywarka przecież oszczędza Twój czas. Ta wanna pozwala Ci się zrelaksować, nie? Jeżeli masz jeszcze w mieszkaniu do tego kabinę prysznicową, no to szybki prysznic przed wyjściem do pracy, tak? Albo masz zaraz rzut beretem park, albo centrum handlowe. Musisz zacząć bawić się trochę tymi wyróżnikami tej oferty, którą tworzysz, tak? I w ten sposób trochę zaczynasz przemawiać też do osoby, która to ogłoszenie czyta i ona się w pewnym sensie zaczyna z tym mieszkaniem identyfikować pod warunkiem, że to jest mieszkanie też dla niej. I ta decyzja zapada szybciej. Jeżeli napiszesz fajne mieszkanie 3400, to nie poruszysz tylu zmysłów i tej wyobraźni, tej decyzyjności, którą możesz używając języka korzyści. Chyba że w okolicy kosztują 6800, to wtedy tak. Inaczej pobudzasz wyobraźnię. Właśnie, bo zacząłeś mówić o tym ogłoszeniu. Jakbyś wymienił takie elementy dobrego ogłoszenia, które powinny się według Ciebie znaleźć. Takie wzorcowe, jak siadasz, to masz szablon i wiesz, Wiesz co, my mamy taki szablon i ostatnio do szablonu, bo ja bardzo mocno uczulałem naszych opiekunów, żeby używali języka korzyści właśnie, tak? Po co Ci ta zmywarka, po co Ci ta wygodna kanapa, to łóżko małżeńskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nawet dziewczyny, które przychodziły do nas do pracy, mówiły, ale po co to pierdu? I zaczyna się od nas całe ogłoszenie, czy u nas całe ogłoszenie zaczyna się od najważniejsze informacje. I tam jest konkret. Przeznaczone dla singla lub pary, albo rodziny z dzieckiem, tak, położone w tej lokalizacji. Taki jest całkowity czynsz. Sprawdzamy bazę dłużników, zatrudnienie, umowa jest podpisywana przed notariuszem na rok czasu i dopiero później idziemy z takimi, powiedzmy, miękkimi komunikatami. To też wynika z tego, że ludzie nie lubią czytać i ten konkret czasami, szczególnie na początku, jest potrzebny, tak? Jak ktoś już zaczyna się wgryzać w to ogłoszenie, ono zaczyna bardziej do niego przemawiać, to możemy mu zacząć serwować te takie bardziej miękkie kawałki z językiem korzyści. No i tam już więcej tego opisujemy, co jest na wyposażeniu mieszkania. My korzystamy z wirtualnych spacerów, dajemy do tego dostęp bezpłatny, informujemy o tym, że można mieszkanie wynająć czy zarezerwować w trybie zdalnym, tak? Ale te informacje o tym, dla kogo jest, jaka jest lokalizacja, jak daleko mamy do tego,
albo innego miejsca, czy to do Ronda ONZ w Warszawie, jak jesteśmy gdzieś tam w centrum, albo jakąkolwiek inną lokalizację, tak? Jakiś punkt taki odniesienia, jak szybko można się tam przedostać autobusem, tramwajem, samochodem, czy czymkolwiek innym. To wszystko opisujemy, tak? I to musi być u nas w ogłoszeniu. To jest ważne, bo to też jest pewien rodzaj właśnie weryfikacji wstępnej tych osób, które do nas dzwonią. Jakie są Twoje doświadczenia z najemcami z zagranicy? Czy jest różnica między polskim najemcą a zagranicznym? My co do zasady nie dyskryminujemy nikogo. Najważniejsze dla nas jest to, żeby człowiek był wypłacalny i dbał o mieszkanie. I to naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś jest Polakiem, czy ktoś jest obcokrajowcem, czy jest z Ukrainy, Białorusi. Uwierz mi, nie ma to znaczenia. To wszystko zależy od tego, co siedzi Ci w serduchu i jak po prostu odpowiedzialny jesteś. Bo równie dobrze mieszkanie mogą Ci zniszczyć Polacy, jak i obcokrajowcy. Nie ma naprawdę reguły. Czyli też nie ma tendencji jakiejś w niepłaceniu, w opóźnieniach płatności? Nie, chociaż jeżeli mamy do czynienia z singlem z zagranicy, to też wyższą kaucję z reguły pobieramy, bo ryzyko tego, że singiel po prostu nagle stanie się spadochroniarzem, jak my go określamy, czyli po prostu zniknie, to jest jednak wyższe, aniżeli jak będzie to para albo rodzina z dzieckiem. No a egzekucja długów już poza Polską jest po prostu bardzo utrudniona, jeżeli w ogóle niemożliwa. A jak sobie radzisz z pustostanami? Jak minimalizujesz ten okres? Wiesz co, my przed pandemią coś mi strzeliło do łba i wyposażyliśmy wszystkie nieruchomości w wirtualne spacery. I my te wirtualne spacery mamy na każdej nieruchomości i publikujemy ofertę jeszcze przed zakończeniem najmu. I zasiedlamy po prostu lokal tak na zakładkę. No chyba, że wiemy, że coś się w lokalu dzieje, że jakiś tam remont mały trzeba zrobić, czy coś będzie trzeba naprawić, wymienić, no to wtedy na zakładkę się tego siłą rzeczy nie robi, ale już uruchamiamy te nasze działania zmierzające do ponownego zasiedlenia dużo wcześniej i to pozwala nam zachować tę ciągłość najmu. Czyli te wirtualne spacery, bo już wspominałeś wcześniej o nich i teraz się pojawiają i tak zauważyłem, że to chyba dość kluczowy element To jest strzał w dziesiątkę, muszę Ci powiedzieć, tak? Bo my to robimy własnymi siłami, zainwestowaliśmy to sporo pieniędzy i faktycznie to nam się przekłada na tą ciągłość najmu, którą mamy. To jest fajne narzędzie, naprawdę polecam samą firmy, które oferują te wirtualne spacery. Nie jest to jeszcze tak popularne jak na zachodzie. Natomiast jeżeli ktoś chce robić to w miarę profesjonalnie i efektywnie, to naprawdę polecam, żeby w takie narzędzie się wyposażyć. Płaci się za to raz, później jakiś jest abonament utrzymaniowy na serwerze takiego wirtualnego spaceru. Nie są to duże koszty, a naprawdę potrafi sporo zaoszczędzić. Poruszaliśmy już trochę ten temat przy pisaniu ogłoszenia, ale jak dobrać odpowiedniego najemcę? Jak go zweryfikować? Jak go sprawdzić? Jaka jest Twoja metoda? To jest temat trochę rzeka, bo ja na uczelni, jak prowadziłem wykład, to poświęciłem chyba ze 3 godziny. Tu mamy 3 minuty. Mamy 3 minuty, także w wielkim skrócie dobre ogłoszenie, umawianie spotkań z wyprzedzeniem. Nigdy tego samego dnia, nigdy za godzinę. O tym chyba rozmawialiśmy już kiedyś razem. Ale przypomnijmy, dlaczego nie za godzinę? Bo to znaczy, że może się za tym kryć jakaś historia, której niekoniecznie chcemy brać udział, tak? Ktoś został wyrzucony z domu, albo ucieka, albo cokolwiek innego może się dziać. Jest po prostu pod presją czasu. Takiej osoby nie chcemy. Także tej umowy też się nie podpisuje od ręki, od zaraz. Na kolanie, na przystanku. Zostawia się troszkę tego czasu, żeby tak troszkę schłodzić tego najemcę, zobaczyć, jaki on ma stosunek do tego. My każdego najemcę prześwietlamy w bazach dłużników, sprawdzamy jego zatrudnienie, sprawdzamy, czy ma jakieś długi. Jak wszystko jest ok, to dopiero się umawiamy do notariusza i zawsze podpisujemy umowę przed notariuszem. I to jest jednak kluczowe. To nawet nie chodzi o najem okazjonalny, tylko 3/7 co do zapłaty. Bo jak będą jakieś zaległości związane z płatnościami, to masz przyspieszoną ścieżkę egzekucji i łatwiej możesz odzyskać takie należności. Jeżeli Ci najemca nie chce tego podpisać, to nie żałuj, tylko podziękuj za spotkanie, fajnie było i wszystkiego dobrego. A to nie ogranicza Wam napływu najemców? Nie są przestraszeni tymi procedurami? Ogranicza, ale nie w takim stopniu, który by powodował, że wynajmy po prostu nam nie idą. I to właśnie jest fajne ograniczenie, bo chodzi o to, żeby ten lejek tych najemców zawęzić do możliwie takich najbardziej przewidywalnych i rokujących osób. Oczywiście
znajdzie się trochę osób, które po prostu przez tą naszą weryfikację nie przejdą i mieszkanie posiedzi tydzień, 2 tygodnie dłużej jako pustostan, ale finalnie się to bardziej opłaca. Właśnie i tu chciałbym się na chwilę jeszcze zatrzymać, bo Ty przejmując od inwestorów mieszkania w zarządzanie, opiekując się tymi mieszkaniami w ich imieniu, masz swoje wszystkie procedury. Masz to poukładane, jest to pewien proces, jest to weryfikacja. Natomiast typowy Kowalski, jeżeli wynajmuje swoje mieszkanie, no to zazwyczaj to jest pewnie umowa z internetu. Wynajęte mieszkanie komuś, z kim mu się fajnie gadało, a wiemy, że każdy może nawinąć makaron na ucho. Czy to jest główny powód, na których wywracają się, mówiąc kolokwialnie, inwestycje takich pojedynczych osób, pojedyncze inwestycje pojedynczych osób? Czy to jest ten najsłabsze ogniwo, że brak weryfikacji najemcy i później kłopoty z tym wiążące się? Ja myślę, że nawet nie tyle brak weryfikacji, bo dzisiaj nawet Kowalski może wejść, mamy oficjalną, ministerialną bazę dłużników, tak, gdzie możemy sprawdzić i ostatnio my takiego człowieka wyłapaliśmy, że ma alimenty niepłacone i nie musieliśmy nawet zaglądać do Biura Informacji Gospodarczej. Już po prostu na tym etapie zostało odpalone. Natomiast myślę, że osoby fizyczne, tak kowalscy, jak ich określiłeś, bardziej cierpią na braku asertywności i braku takich sztywnych zasad. Bo oni się nagną do tego, co druga osoba będzie od nich oczekiwała, będą chcieli być ok, będą chcieli być w porządku, a jak dasz palec, to później się okaże, że leci ci cała ręka. Niestety to jest relacja biznesowa. Stety, niestety. I trzymanie się pewnych jasno określonych z góry zasad ma ci ułatwić życie i trzymać ten wynajem w ryzach. I tą relację też trzymać w ryzach. Jeżeli tego nie robisz, to niestety bardzo szybko pieniądze zaczynają ci przeciekać przez palce. Czyli tu już nawet nie sama znajomość materii, czy tam poruszania się w wynajmie, a bardziej chodzi o te emocje, tak? Czyli właśnie nawiązanie relacji i przekraczanie tej granicy, czyli moje mieszkanie, ktoś, kto ode mnie wynajmuje, nie jest moim lokatorem, tylko jest gościem w moim mieszkaniu, a jeżeli ty masz układ biznesowy, to podchodzisz do tego na chłodno, nie ozięble, ale na chłodno i jako do lokatora. Z sympatią, aczkolwiek no, bez jakiegoś naskakiwania, tak, drugiej osobie, no bo zasady są zasadami. I wiesz, Paweł, to tak jak my będziemy się teraz lubić i ja powiem, wiesz co, słuchaj, weź mi pożycz dychę. Ty mi pożyczysz tą dychę, ja później przyjdę do ciebie za 2 tygodnie, wiesz co, jeszcze ze 2 dychy bym potrzebował i później się z 2 dych zrobię jeszcze 2 stówy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy się lubić, a nie musimy się wymieniać pieniędzmi i pożyczać sobie nawzajem, tak? I to jest właśnie takie przekraczanie granic. Jeżeli my się lubimy, to ja cię poproszę, żebyś mi ten czynsz może rozłożył na raty, bo ja mam teraz chwilowo taką sytuację, a ta moja sytuacja za miesiąc będzie jeszcze gorsza. No to nie zrozumiesz mnie, przecież my się lubimy, nie? Jeszcze tego by brakowało, żebyś na wódkę do mnie przychodził. No, to już jest w ogóle kaplica. Natomiast przede wszystkim chodzi bardziej o brak tej asertywności, bo później też możesz się zmierzyć z zarzutem, słuchaj Paweł, no, wynajmuję u ciebie to mieszkanie, lubimy się, no weź mi napraw ten zlew. Nieważne, że ja jestem odpowiedzialny za ten zlew, bo po prostu... Bo tak stanowi ustawa. Bo tak stanowi ustawa, bo po prostu... konserwacja tego zlewu wymaga, żeby tą uszczelkę wymienić, tak? No ja będę do ciebie dzwonić i mówił, Paweł, no zrób to dla mnie, no fajny koleś jesteś. Czyli to jest taki największy To jest największy błąd, który popełniają wynajmujący. I to brak asertywności, brak właśnie trzymania się tych zdroworozsądkowych zasad, to też wynika z tego, że nie mają wiedzy, no bo to cały czas w tym kraju jednak jest za małe szkody odpowiada najemca, za duże szkody odpowiada właściciel. Co to znaczy mała szkoda, co to znaczy duża szkoda? Tego nie ma. Mała dziura w szybie, tak. czy jak cała wyleci? To teraz ją powiększę, tak, żeby to była po twojej stronie naprawa, a nie po mojej. Niestety, no, cały czas ta wiedza prawna i świadomość prawna jest w tym kraju niska. A chciałbym przejść jeszcze przez twój proces weryfikacji najemcy. Jak robicie to? No bo macie wielostopniowy, tak, ten proces. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to u was wygląda? No bo ja wiem, jak powiedzmy, ja bym to robił, czy Kowalski by robił, nie mając wiedzy. Jak u was się to dzieje? No zaczynamy od ogłoszenia. Tak? W ogłoszeniu jest napisane, dla kogo jest to mieszkanie. Ja odbierając telefon pytam się, dla ilu osób, gdzie jest położone mieszkanie, bo to też jest wprost wpisane w ogłoszeniu i jaki jest czynsz całkowity wraz z opłatami. Jeżeli ktoś potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie, to ja wiem, że rozmawiam
wybacz, ale no, sensowną osobą, która zaangażowała się w proces w ogóle weryfikacji tego ogłoszenia, czy to mieszkanie jest dla niej. Ja bardzo lubię z takimi osobami rozmawiać, bardzo chętnie się umawiam na spotkanie. Umawiam się na to spotkanie z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Proszę o jego potwierdzenie przez najemcę 2 godziny wcześniej i sprawdzam przed spotkaniem, czy mam jechać, czy nie mam jechać. Jeżeli nie mam tego potwierdzenia, to nie jadę, bo nie tracę czasu. Sam się nie zgłaszasz do najemcy, czyli to jest warunek konieczny, tak. okej? On mi musi pokazać, że jemu zależy, że wiem, że rozmawiam już z osobą sensowną, bo potrafi dotrzymać danego słowa, tak? Później podczas prezentacji mieszkania też obserwuję, rozmawiam. Swobodnie rozmawiam, nie narzucam, nie robię nie wiadomo jakich wywiadów, ale obserwuję zachowanie drugiej strony. Mogę nie stoisz tak z boku i nie obcinasz od góry do dołu, nie nagrywasz w międzyczasie, a później w biurze analiza. Absolutnie nie mam takich ciągot, natomiast też zachęcam ich i w pewnym sensie staram się rozładować atmosferę na samym początku. Wpuszczam ich do 2-pokojowego mieszkania, na przykład 35 metrów, tak? Czujcie się jak u siebie, nie zgubicie się, jak będą pytania, to służę pomocą, tak? No, 2 pokoje, na litość Boga, no nie jesteś w stanie się zgubić na takiej przestrzeni, ale już ta atmosfera troszkę się zmienia. Tak, już wtedy czują się swobodniej. No i pozwala im się po prostu dobrze poczuć w tym mieszkaniu. I jak wychodzi od nich inicjatywa, że faktycznie chcą o parę rzeczy dopytać, rozmawiamy, jeżeli są zdecydowani, dostają ode mnie ankietę, którą muszą uzupełnić. Jeszcze tu, przepraszam, się zatrzymajmy, czyli nie chodzisz za nimi i nie nawijasz im cały czas, że tu jest szafa, tu są drzwi, tu jest okno, bo nawet w ostatnim czasie widziałem takich pośredników, czy uczestniczyłem albo byłem świadkiem takich rozmów, że tu jest szafa, tu jest lodówka, tam jest pralka, a tu suszarka. Wiesz co, ale to... Ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś jest taki otwarty, ekspresyjny i faktycznie jest to takim naturalnym flow dla niego. Ja jestem z natury introwertykiem i ja nie mam czegoś takiego w sobie i nie będę Ci opowiadać nie wiadomo jakich rzeczy. Chcesz mi zadać pytanie? Służę Ci pomocą i jestem, na wszystko odpowiem. Natomiast nie, raczej mnie nie ciągnie, że słuchajcie, tu jest taka lodówka, fajnie, bo ma jeszcze zamrażarkę, tu ma 3 półki i tu ma jeszcze 1 półkę, a tu za lodówką znajdziecie gniazdko. To bardziej mi chodziło o to, tak, bo ja zmieszałem 2 kwestie. Pierwsza rzecz to narzucanie się, może nie narzucanie się, ale od razu mówienie, bez być może tej przestrzeni dla przyszłych lokatorów, żeby się właśnie poczuli, a druga to na zasadzie, że zamiast powiedzenia właśnie może nawet o korzyściach, już nie mówię o zaletach, ale nie mówię o korzyściach, ale nawet o zaletach tego mieszkania, tylko to było wskazanie, że tu jest podłoga, a tu jest sufit na tej zasadzie i to na tym się kończyła wiedza pośrednika odnośnie tego mieszkania. No ale powiedz mi, jak idziesz do sklepu, do galerii handlowej, idziesz kupić garnitur, jakiekolwiek inne ciuchy, to lubisz jak ta pani ekspedientka już do Ciebie przylatuje i w czym mogę pomóc? Bo mnie to tak zaczyna trochę spinać. Ja na razie przyszedłem zobaczyć, jak będę czymś zainteresowany, będę potrzebować pomocy, to proszę. Takie oczekiwanie jest przynajmniej moje, że ona powinna zauważyć, że ja jestem zainteresowany i wtedy tak wyczuć. No, nie da się tak. Ja się wywodzę ze sprzedaży i to jeszcze z jednego z telekomów, który wprowadził zasadę podchodzenia do klienta, więc ja absolutnie mam alergię do tego, że ktoś do mnie podchodzi, bo ja wiem... Czyli zmęczyli Cię już tym? Bardzo. Na tyle, że też łapię alergię właśnie jak ktoś podchodzi do mnie, no bo wiem, że tam jest człowiek, który mi pomoże i ja wiem, że mogę się zgłosić. Okej, wracając do tego głównego wątku, czyli opowiadasz o tym mieszkaniu, ale jeżeli widzisz, że chcą, później mówiłeś o ankiecie. I teraz co jest po ankiecie? W ankiecie zacząłeś mówić o... Ankieta to są dane osobowe do przygotowania umowy, tam są wszystkie te dane urzędowe, ale u nas szczególnie ważne jest oświadczenie o źródle wysokości dochodu, no i zgody formalne. Zgadzam się, czy tam zostałem poinformowany, że w mieszkaniu jest zakaz palenia, zakaz trzymania zwierząt bez pisemnej zgody, ale najważniejsze oczywiście zgoda na sprawdzenie w bazach dłużników. I tą ankietę jak dostajemy, przygotowujemy umowę rezerwacyjną. Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej zdalnie najemca wpłaca połowę kaucji, wtedy ma mieszkanie zablokowane, nie na gębę, nigdy tego nie robimy za darmo, zawsze muszą za tym pójść pieniądze i dopiero sprawdzamy bazę dłużników i zatrudnienie. Czyli na miejscu, jeżeli ktoś się zdecyduje, to i tak nie może podpisać umowy, ponieważ Ty musisz i tak jeszcze wrzucić, kolokwialnie mówiąc, na bęben. My to robimy online, można by to zrobić oczywiście i osoba fizyczna, jeżeli będzie miała takie narzędzia, to też może to zrobić już wszystko na miejscu, tak?
Natomiast dla nas jest łatwiej i oszczędzając też środowisko, robimy to online'owo. Okay. A jednocześnie też troszkę wstrzymujemy i hamujemy, sprawdzamy faktyczne zainteresowanie, czy motywację do tego, jak bardzo ktoś jest pod ścianą, żeby już wynająć natychmiast. To może też wyjaśnimy, bo to może zabrzmieć, jakbyś nie chciał wynajmować tych mieszkań, ale tu bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to nie jest chwilowy entuzjazm, który zniknie po tygodniu wraz z najemcami i później trzeba przechodzić procesy dość złożone i czasochłonne, żeby odzyskiwać swoje, ewentualnie wprowadzać Lepiej, żeby to najemców. była świadoma decyzja i dlatego ja też zawsze zaznaczam, że niczego nie napędzam, nie stosuję jakichś sprzedażowych sztuczek, że musicie się decydować w tej chwili natychmiast, bo za 5 minut to ja mam tutaj 20 innych osób, które wejdą na wasze miejsce. Ja chcę, żeby to w tym mieszkaniu, które mam do wynajęcia, zamieszkała taka osoba, czy taka para, czy taka konfiguracja osób, które będą się tam dobrze czuły, będą o to mieszkanie dbały i spędzą tam jak najwięcej czasu, bo przy długim wynajmie, no to jest najważniejsze, żeby te pustostany ograniczyć do minimum, a nie żeby żyłować nie wiadomo też jak stawkę czynszu, bo tu chodzi o przychód w dłuższej perspektywie czasowej, a nie tylko na ten jeden. A jakie są wasze strategie marketingowe na pozyskiwanie nowych klientów? Czy to są social media, czy to są standardowe portale ogłoszeniowe? Korzystamy ze wszystkich portali ogłoszeniowych, ale też korzystamy z social mediów. Ja oczywiście osobiście nie przepadam, jakoś mnie nie ciągnie do Facebooka, ale wiem, że też dobrze to działa. I wrzucenie na te grupy tematyczne miast, w których akurat znajduje się mieszkanie na wynajem, dobrze też wprowadzić. Szczególnie, że na rynek wynajmu wkracza powolutku pokolenie Z, które jest z social mediami za pan brat I o to domu niekoniecznie zna. Właśnie. To, co jest dla mnie trochę przerażające, że duża część użytkowników social mediów traktuje Facebooka jako główne źródło wiedzy. Już nawet nie Onet, Wirtualną Polskę czy Interię, tylko po prostu Facebook. Kiedyś do Wikipedii się zaglądało i było oburzenie, że do Wikipedii, no bo od tego są encyklopedie PWN-owskie na półce, które się kurzą, że tam powinno się zajrzeć, a nie do Wikipedii. Teraz przechodzimy do Facebooka. Trochę się zmienia, ale to jest dla mnie akurat o tyle niebezpieczne, bo tam nie ma tej moderacji, tak? Albo moderacja jest, tylko że może niekoniecznie tak działa, jak byśmy tego oczekiwali. No już nie ma, już Mark Zuckerberg zwolnił, zrezygnował z firmy moderującej i teraz jest fact-checking na podstawie opinii innych użytkowników, więc sami mamy się tam moderować, to na tej zasadzie. Natomiast warto moim zdaniem korzystać jednak z social mediów, jeżeli mamy jakieś mieszkanie na wynajem, mamy konto na Facebooku czy w jakimś innym portalu. A jakie masz doświadczenie właśnie z tymi grupami na Facebooku i wrzucaniem tam ogłoszeń? Bo jak ja gdzieś przeglądałem te ogłoszenia, to zazwyczaj pod tymi ogłoszeniami jest błoto. Tak lekko, tak naprawdę lekko to określając. A ludziom nie odpowiada cena, wystrój, wytkną wszystko. Mimo że nie są zainteresowani, to nie jest dla nich ogłoszenie. Wiesz co, i to jest faktycznie śmieszne. Ja też z tego powodu nie szczególnie lubię wrzucać te oferty, przynajmniej sam. Nie wrzucam swoich ofert, to robią za mnie koleżanki i koledzy, którzy wrzucają na te fejsy. Mnie po prostu zastanawia, dlaczego ktoś traci czas, żeby podzielić się tak dziwnym komentarzem, który niczego nie wnosi. Natomiast koleżanka z pracy kiedyś mi to skwitowała w ten sposób. Super, niech nawet rzuca tym hejtem, podbija mi post do góry. Czyli zatrudniamy w ten sposób hejtera, który pracuje na naszą korzyść. Nie przemawia to do mnie, naprawdę, bo zupełnie nie kumam, jak można marnować czas na to, żeby po prostu się gdzieś uzewnętrzniać takiego typu komentarzami w social mediach, ale no cóż, wolność słowa, każdy ma prawo robić się. Wiesz, niektórzy jeżdżą na przykład na desce, niektórzy jeżdżą konno, inni uprawiają jakieś sporty, coś im przynosi radość i przyjemność. No, niektórzy pewnie w ten sposób osiągają swoją radość i szczęście. A teraz do mniej szczęśliwych tematów przejdźmy. Co zrobić, gdy najemca przestaje płacić? Czy są jakieś w Polsce realne narzędzia, żeby odzyskać szybko mieszkanie i odzyskać też należności? W ogóle polskie sądy są niestety niewydajne w żaden sposób. To czekanie na jakikolwiek wyrok sądowy w tym kraju jest zatrważająco długie.
Natomiast my stosujemy 3/7 co do zapłaty. Znaczy, jeżeli pytasz, jak w ogóle można uzyskać mieszkanie, to oczywiście wszystkim polecam najem okazjonalny łamany na instytucjonalny, w zależności czy jesteśmy osobą fizyczną, czy też prowadzimy działalność gospodarczą. Rygor poddania się egzekucji co do opuszczenia lokalu mieszkalnego jest naprawdę moim zdaniem warty zachodu. Pójść do notariusza, zapłacić te 4 czy 5 stów i mieć z głowy, a nuż, gdyby coś się stało, to mam przyspieszoną ścieżkę pozbycia się takiego. Wyjaśnijmy to w 2 zdaniach. Przy najmie okazjonalnym idziemy do notariusza i oprócz tego, że musimy spełnić jeszcze tam przesłanki, że lokator wskazuje nam miejsce, do którego może się wyprowadzić, właściciel tego lokalu wskazuje, że przyjmie tą osobę pod swój dach, tam trzeba zgłosić to do urzędu skarbowego, umowa nie może być zawarta na czas dłuższy niż 10 lat, musi być zawarta na czas określony. To kluczowym jest akt notarialny, gdzie najemca oświadcza, że po zakończeniu najmu dobrowolnie się wyprowadzi. I tu też jest pewna nieścisłość, może nie tyle prawna, co świadomości prawnej. To nie znaczy, że Paweł, jak ja jutro zmienię zdanie, to Ci powiem, wynoś się i musisz się jutro wynieść, bo okresy wypowiedzenia obowiązują nas tak, jak się na nie umówiliśmy i tak, jak to w ogóle wynika z ustawy. Ale jeżeli umowa jutro dobiegnie końca, a Ty się nie wyprowadzisz, to ja mam przyspieszoną ścieżkę wyprowadzenia Cię z tego mieszkania przy pomocy oczywiście komornika. No, trwa to kilka miesięcy zamiast 2,5 roku. Zawsze jest to oszczędność czasu. Natomiast dla mnie dużo bardziej praktycznym i ważnym rygorem są 3/7 co do zapłaty. Bo opuszczenie lokalu mieszkalnego to są też 3/7 z KPC, a rygor podania się egzekucji co do zapłaty też są 3/7, tylko już kolejny ustęp i tam oświadczasz jako najemca, że jeżeli będziesz mi zalegać jakiekolwiek pieniądze z tytułu czynszów, szkód w mieszkaniu, czegokolwiek, to ja znowu mam przyspieszoną ścieżkę, udaję się do komornika, który ściągnie z Ciebie te pieniądze. I to dzisiaj, w czasach, kiedy zlikwidowano funkcję doręczenia, jest szalenie istotne i efektywność tego ma zupełnie inny już wymiar. Bo wyobraź sobie, że pójdę do sądu, nie wiem, o 400 zł i sąd nawet mi wyda nakaz zapłaty, Ty go nie pobierzesz, czy nie odbierzesz, nie macie, nie mieszkasz tutaj, w ogóle nie da się ustalić adresu. Kolejne 2 lata będziemy się męczyć, żeby ustalić, gdzie Ty jesteś. Jeżeli masz tytuł egzekucyjny z aktu notarialnego, to nie musisz niczego odbierać, tylko po prostu idę do komornika, proszę ściągnąć 400 zł dla mnie i komornik to robi. Pod warunkiem, że masz czego, tak? Ale efektywność tego jest dużo lepsza. I każdemu wynajmującemu polecam, żeby 2 rygory przeprowadzał w ramach tego samego aktu. Czyli jeden to jest opuszczenie lokalu, drugi co do zapłaty. Czyli Twoim zdaniem to jest najlepsze, bo właśnie nie zrozumiałem, czy mówisz o najmie okazjonalnym, czy oprócz tego, nie oprócz tego, ale obok tego? Obok tego wprowadzasz drugi rygor. W ramach tego samego jednego aktu notarialnego. My dzięki temu... Ty robisz i umowy najmu okazjonalnego i oprócz tego jeszcze ten drugi rygor w ramach 3/7. My robimy jeszcze bardziej najem instytucjonalny, bo my jako firma działamy, ale tak, chodzi o to, że 2 rygory są przeprowadzane. I my w zeszłym roku mieliśmy ściągalność należności na poziomie 99,8% wszystkiego, co przechodzi przez nasze konta. Także polecam i naprawdę to każdy może zastosować. To nie jest tak, że to tylko firma może zrobić, tylko to trzeba mieć pewien luz i wiedzę, że można to przeprowadzić. Za dużo wiedzy chyba odsłaniasz. Ja chciałbym, żeby wszyscy to robili, wiesz, bo na tym mi zależy. To chodzi o to, żeby unormować ten rynek, ucywilizować go, a nie tyle, że pewne meandra czy tajniki trzymać dla siebie, bo jak ktoś nie będzie miał na to czasu czy chęci, to i tak zgłosi się do kogoś takiego jak ja. Ale jeżeli chcesz to robić Czyli nie masz sam, problemu z przekazywaniem wiedzy, bo wiesz, że i tak kto ma przyjść do Ciebie, to i tak się zgłosi, a inni będą i tak sami nie przekonać. Ważne, żeby tylko wszystkie strony na rynku najmu czuły się bezpieczne. Tak? I to mówię zarówno o wynajmujących, jak i o najemcach. Chodzi o cywilizowanie tego. Jakie błędy popełniają indywidualni inwestorzy, wynajmując swoje mieszkania? Przede wszystkim błędy zaczynają się od przeszacowania i myślenia życzeniowego co do faktycznego potencjału własnej nieruchomości. Niestety. Mówimy o przeszacowaniu w sensie kwoty za czynsz? Czynsz, tak. Czynsz, ale też dostrzeganiu tylko pewnych plusów nieruchomości, zapominając zupełnie o minusach. No bo jeżeli masz dokonać jakąkolwiek analizę, przeprowadzić, to musisz patrzeć na plusy i na minusy, tak? To, że weźmiesz sobie, spojrzysz na Autodomy, Elixa czy jakikolwiek inny portal i wylosujesz sobie 5 nieruchomości, to nie jest jeszcze zrobienie analizy potencjału.
I niestety bardzo często ja się z tym mierzę, że właściciele myślą, że ich mieszkania powinny być wynajmowane za większe pieniądze, ale tu naprawdę do przeprowadzenia pełnej analizy potrzeba więcej wiedzy, doświadczenia, bo to nie tylko są czynsze najmu, ale trzeba wziąć czynsze najmu brutto, czyli wraz z opłatami, które najemca będzie płacił, tak? Jaką mamy konkurencję na rynku, ile tej konkurencji jest, czym ona się wyróżnia spośród innych ofert na rynku, tak? Czy mamy jakieś rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, klatka schodowa, otoczenie, sąsiedzi. Jest naprawdę sporo rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, natomiast no, my jako ludzie chyba mamy tak to do siebie, że chcemy tylko dostrzegać te dowody czy argumenty potwierdzające naszą tezę. I to nas niestety gubi i później lądujemy w takiej sytuacji, że no 2 miesiące się nie wynajmuje, 3 miesiące się nie wynajmuje. Pojawia nam się czarodziej. Dobrze, to ja Ci dam te pieniądze, których nikt na rynku nie chce dać. I nie zadajemy sobie tego pytania, a dlaczego ktoś chce dać mi większe pieniądze niż to jest tego warte? I niestety lądujemy później z kłopotem, że ktoś w ogóle nie zamierzał nam płacić. Czy warto korzystać z firm zarządzających, czy lepiej zająć się temu samemu? Czy w którym ewentualnie momencie naszej skali czy przygody z wynajmem warto skorzystać z firmy, a do kiedy można zajmować się samemu? Wiesz co, może to zabrzmi tak, jakbym chciał na siłę się promować, ale moim zdaniem od samego początku warto to zlecić firmie zarządzającej, bo ma większe możliwości. Ma więcej czasu, kupujesz ten czas. Nie poświęcasz własnego czasu, nie poświęcasz własnych nerwów, nie musisz się tego uczyć, nie musisz się uczyć na własnych błędach. Firma zarządzająca najmem ma od tego zespół ludzi, albo przynajmniej powinna mieć zespół ludzi, bo ważne, żeby to była organizacja, a nie jednoosobowa struktura, gdzie mamy one-man show i każdy zajmuje się, znaczy jedna osoba zajmuje się wszystkim, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Ale jak masz zarówno prawników, marketingowców, pośredników, dział legal, to wszystko prowadzi do tego, że Twoja nieruchomość jest lepiej zadbana. A masz obsługę klienta, tak? Tych techników, którzy Ci przylatują, jak się dzieje na nieruchomości. To wszystko ma wartość dodaną. To, co mnie szczególnie cieszy, jak my kończymy współpracę z jakimś właścicielem po latach, to przychodzę i nie muszę się wstydzić tego, w jakim to mieszkanie jest w stanie. I jak słyszę, że spodziewałem się, że tutaj będzie mieszkanie do remontu, a widzę, że tutaj jest ekstra, no to jest miód na moje serce. A jak wybrać taką firmę, jak zweryfikować? Opinie, skala działalności, ile lat jest na rynku, no i trzeba by zobaczyć faktycznie, czy to jest jedna osoba, czy to jest zespół osób, bo tak jak mówię, jedna osoba nie zrobi tego tak efektywnie i tak dobrze. Poza tym, jeżeli będziesz zarządzać 30 nieruchomościami, to uwierz mi, jak będziesz wystawiać faktury, będziesz robić rozliczenia mediów, będziesz musiał reagować na usterki naprawy i zasiedlać nieruchomości, rozliczać kaucję, nie masz życia. To mówię z własnego doświadczenia, bo ja kiedyś na tamtym etapie, czy na takim poziomie byłem i wiedziałem, że już dłużej nie pociągnę. Czy w takim razie są jakieś technologie i narzędzia, żeby właśnie sobie ułatwić tę pracę i zautomatyzować AI pewnie jakieś? No, o jednym Ci już wspomniałem, te wirtualne spacery, które wprowadziliśmy parę lat temu, bardzo fajnie się sprawdzają. AI już oczywiście funkcjonuje, my też korzystamy z tego. W zeszłym roku wprowadziliśmy nasze autorskie narzędzie Home to Market Data, gdzie analizujemy właśnie stawki czynszów i też nanosimy te nasze dane rzeczywiste rynkowe z ogłoszeniami, które są publikowane w internecie. Na przyszły rok prawdopodobnie mamy w takim cyklu dwuletnim mniej więcej działamy i wprowadzamy jakąś innowację raz na 2 lata. Już spodziewam się, że będziemy mieli też coś nowego, nad czym pracujemy, ale jeszcze szczegółów nie zdradzę. Natomiast ta technologia pojawia się coraz częściej i możliwości, jak można sobie ten wynajem faktycznie lepiej prowadzić dzięki technologii, no z roku na rok jest coraz więcej. Czyli nie siedzicie cały czas na jednym Excelu od 10 lat. Wiesz co, ja strasznie lubię Excela, ale niestety nawet ja w Excelu nie zrobię wszystkiego. Ale w sensie takim, że trzeba tu gonić za rynkiem i szukać nowych narzędzi. Znaczy może nie tyle gonić, szukać, ile chyba warto się zainteresować, bo to uprości cały proces. Myślę, że warto, ale też jestem w stanie zrozumieć osoby, które robią to i nie mają takiego drive'a. Ja z kolei czuję wewnętrzną potrzebę cały czas
pójścia naprzód i odróżniania się czymś od innych firm zarządzających najmem i dlatego my cały czas gdzieś co 2 lata średnio wprowadzamy jakąś innowację, która nas cały czas pcha do przodu, bo wolimy nadawać ton, aniżeli oglądać się za siebie i tylko patrzeć, aż ktoś nas przegoni. Okej, a od czego zacząć inwestowanie w mieszkanie na wynajem? Gdybym teraz chciał kupić mieszkanie, jak byś mnie przeprowadził, jak byś mi podpowiedział w tym procesie? Zastanów się przede wszystkim nad grupą docelową. To jest punkt wyjścia do tego, co powinieneś zrobić dalej. No bo jeżeli będziesz kierować swoje... będziesz chciał wynajmować parze, no to zupełnie innego mieszkania będziesz szukać, aniżeli dla rodziny z dzieckiem, tak? Para to głównie jakieś centrum miasta, może bliskie centrum, może troszkę dalsze od centrum. Natomiast jeżeli już myślisz bardziej o takim wynajmie długoterminowym, mieszkanie 3-pokojowe, to już są to obrzeża na przykład miast, no bo tam siłą rzeczy najemcom będzie zależało na trochę innych elementach, tak? To będą pewnie parki, jakaś infrastruktura, przedszkola, szkoły i tak dalej. Musisz ustalić przede wszystkim, komu chcesz to mieszkanie wynajmować, dopasować oczywiście układ funkcjonalny, czy poszukać takiego układu funkcjonalnego, takiej powierzchni, która spełni wymagania tej Twojej grupy docelowej i później w pierwszej kolejności siadasz do Excela i liczysz, ile możesz wydać na mieszkanie i jego wyposażenie, a nie myślisz życzeniowo, że ja chcę za to 6 000 i później mi się to na Excelu ma zgadzać, bo to nigdy nie zadziała. Czyli odwracasz cały proces, tak? Najpierw musisz policzyć koszty pod grupę docelową, trzymać je w ryzach i wtedy dopiero po analizie potencjału i tego, co rynek Ci będzie dyktować, możesz faktycznie prowadzić swoje predykcje, ile możesz zarobić. Natomiast predykcja jak predykcja. To nigdy nie jest 100% pewność, dlatego odradzałbym Ci przyjmowanie na 100% tego, że co Ci Excel pokaże, będzie już na pewno tym, co dostaniesz na konto. Jak już jesteśmy w liczbach, cyferkach i kwotach, jak optymalizować podatki przy wynajmie? Dzisiaj jako osoba fizyczna już niewiele możesz zrobić, albo powiedziałbym tak, może nie przy mieszkaniówce. Bo po wejściu Polskiego Ładu usunięto możliwość amortyzacji lokali mieszkalnych, czyli jedyne, co możesz zrobić, rozliczając się jako osoba fizyczna podatkiem ryczałtowym, to jest ograniczenie swojej podstawy opodatkowania. I tu w umowie najmu musisz po prostu wskazać, że Twoim przychodem jest czynsz najmu, a opłaty do zarządcy są tylko taką kwotą przelotową, która przelatuje przez Twoje rachunki, żebyś miał kontrolę nad tym i odprowadził to do zarządcy nieruchomości, żeby nie powstała tam zaległość. Obniżenie tej podstawy opodatkowania dzisiaj może Ci dać nawet 85 zł albo czasami więcej oszczędności miesięcznie, no to rocznie już daje Ci 1000 zł, w ciągu 5 lat 5000, które oszczędzasz na samym podatku, nie robiąc praktycznie nic, tak? Bo wiele się nie zmienia. I ja osobiście też polecam przypisywać media w postaci prądu i gazu na najemców, bo tu też tracisz takie niebezpieczeństwo, że Urząd Skarbowy mógłby to potraktować jako podstawę opodatkowania. No i w razie zaległości nie odpowiadasz za to. Dokładnie tak. Dzięki bardzo. Nie boisz się, że po tym wywiadzie ludzie zaczną sami wynajmować, nie przyjdą do Ciebie? Mam nadzieję, że będą robić to po prostu z głową i będą się cieszyli długiem i bezpiecznym wynajmem. A ja bardzo Ci dziękuję i bardzo szanuję za to, że tak się otworzyłeś i tyle wiedzy przekazałeś i że jesteś też tak otwarty na to, żeby ludzie jednak wchodzili na ten rynek. To jest takie nietypowe podejście, ale bardzo budujące. Cieszę się. Dzięki, Borysław. Dzięki, Paweł. Do zobaczenia.